Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy składać komputer Maxstorm Ultra 2. I zobaczcie, zamówiłem sobie taką tutaj obudowę. Przyszła taka dziwna paczka, która na obudowę Micro ATX nie wskazuje, ponieważ zobaczcie, ona jest bardzo taka niska. Obudowa to jest właśnie Cooler Master Cube 500 Flat Pack. I słowo Flat Pack wyjaśnia wszystko, ponieważ jest to obudowa, którą się składa z poszczególnych podzespołów, a więc wszystkie ścianki składamy i potem mamy już gotową obudowę. Jakie są zalety takiego systemu? No cóż, oprócz tego, iż firma twierdzi, iż jest łatwe to do transportu, główną zaletą jest to, iż w takiej obudowie możemy zmieścić płytę Micro ATX, ATX, Extended ATX. Wszystkie podzespoły do montażu tej obudowy. Zobaczcie jeszcze dalsze ścianki tej obudowy. One są oczywiście wykonane z solidnej blachy. Producent tutaj podaje różne zastosowania tej obudowy, czyli na przykład taki test bench mod, gdzie montujemy płytę luzem, no i testujemy sobie. Totally Rad mod, inne wykorzystanie, ewentualnie z grafiką tutaj, która jest zamontowana pionowo. Tu mamy chłodzenie jakieś wodne, chłodzenie klasyczne i tutaj jeszcze z kartą graficzną zamontowaną trochę w nietypowy sposób. Ostatnia, że tak powiem, część tej układanki, mianowicie ścianka z szybą z hartowanego szkła. No i tak wygląda już po wstępnym zamontowaniu płyty głównej, zasilacza. Pierwsza ścianka jest tutaj dołożona tylnia. I następny etap budowania obudowy. Panel przedni. No i tak wygląda już obudowa po złożeniu w zasadzie wszystkich ścianek oprócz ścianki z hartowanego szkła. I teraz może się zdziwicie, dlaczego płyta główna nie jest zamontowana na stałe, ponieważ najpierw montujemy chłodzenie wodne, a tutaj trzeba było stwierdzić, czy to chłodzenie wodne wejdzie nam na górę, czy na dół. I tutaj już widać, iż na górze się nie zmieści, to musiały być jakieś 24 cale, może 28, ale cienkie. Natomiast mamy miejsce na dole i tutaj idealnie nam to chłodzenie wodne wejdzie. Druga sprawa, no grafika. Już tutaj widzę, iż grafika 31 cm docelowa RX 6800 XT wejdzie nam bez problemu. Czy nawet dłuższa grafika również nie byłoby tutaj problemu. I teraz jeszcze taka sugestia, no po co cała ta zabawa w składanie właśnie tych ścianek? No cóż, są przypadki, kiedy na przykład mamy długą kartę graficzną i ją fizycznie nie włożymy do złożonej obudowy. Natomiast jeżeli ta obudowa ma ścianki zdejmowane, wtedy sytuacja jest o wiele lepsza. Podobnie jest z płytą ATX, czy tam Extended ATX. No tutaj już wtedy się robi bardzo mało miejsca. I trzeba kombinować i wtedy właśnie te ściągane ścianki się bardzo, ale to bardzo przydadzą. Komputer jest już złożony, jak widzicie. Założyliśmy tutaj ten panel na ściankę przednią, na ściankę górną. Nie ma jeszcze ścianki z hartowanego szkła, ale dodamy to później. I powiem Wam, iż wszystko tutaj się zmieściło fajnie. Karta graficzna Asus Radeon RX 6800 XT, ona ma 31 cm długości i zobaczcie, no wchodzi tutaj, nie ma problemu. Jeżeli byłaby dłuższa, powiedzmy 35 cm, wtedy trzeba by użyć mniejszego zasilacza lub ten zasilacz trochę odwrócić po prostu. W każdym razie w naszej konfiguracji karta ta idealnie tutaj wchodzi.
Chłodzenie wodne Endorphi 280 mm poszło na sam dół. Wentylatory 14 cm, no i chłodnica przymocowana na samym dole. Ona ma dostęp do powietrza, także myślę, że tutaj będzie spełniała swoje zadanie. No cóż, procesor jaki zastosowaliśmy to jest Intel Core 9 Ultra 9 285K i ważna rzecz, płyta główna. Płyta główna, jak widzicie, to jest Asus B860M plus Wi-Fi. Płyta ta cechuje się tym, iż jej podzespoły niektóre spełniają dość wyśrubowane standardy wojskowe. Znaczy to, iż żywotność tej płyty jest ponadprzeciętna. Poza tym posiada ona bardzo dobrą sekcję zasilania. Bardzo dobre chłodzenie tej sekcji zasilania również. I właśnie od tej sekcji zasilania będą zależały osiągi tego procesora. Zobaczycie to w testach później. Tutaj pamięci 128 GB DDR5. To jest Kingston Beast. Powiem Wam jeszcze, że tu można rozszerzyć pamięć do 256 GB. Oczywiście trzeba mieć odpowiednie moduły do tego, ale jest taka możliwość. Jeszcze zasilacz Be Quiet 750. Zasilacz ten jest jednym z lepszych zasilaczy. Jest on dobrany specjalnie tutaj pod kartę graficzną i pod moc procesora. Mała budowa, a wszystko w niej się mieści. Tu jeszcze widok z drugiej strony. Zobaczcie, on ma taki tutaj specjalny uchwyt do przenoszenia. No powiem Wam, że fajna rzecz. No i tutaj widzicie właśnie chłodnicę Endorphi 280 mm. Potężne wentylatory. No większa już tutaj się nie zmieści, także to jest maks, co można tutaj włożyć. I teraz po założeniu już ścianki ze szkła hartowanego, no obudowa w pełnej okazałości. Tutaj na przodzie są wyprowadzone USB 3.2, USB-C, bardzo szybkie. Porty wszystkie jakie są na tej płycie. No płyta ma pełen zestaw właśnie USB 3.2, USB-C 10 gigabitów, 20 gigabitów. Jest również Wi-Fi, z tym, że ono działa tylko pod Windowsem. Natomiast pod Maciem mamy oddzielną kartę PCI Expressową, która jest natywna właśnie z systemem Maca. No tutaj jeszcze wyjścia wideo, no wiadomo, RX 6800 XT ma 3 wyjścia DisplayPort, 1 HDMI. Czyli jak widzicie, no mała, zgrabna obudowa Micro ATX, w której z powodzeniem może pracować procesor Ultra i9, wprawdzie bez podkręcania, wiadomo, ale również topowe grafiki, czyli 6800 XT, 6950 XT. No cóż, i teraz przejdziemy do testowania tego właśnie komputera MacStorma Ultra 2. System Magos Sequoia 1561, procesor Ultra 9285K, AMD Radeon RX 6800 i 128 GB pamięci. I to jest nasza konfiguracja MacStorma Ultra 2. W raporcie systemowym najważniejsze podzespoły audio. Audio oczywiście działa bardzo ładnie. Dźwięk. Mamy wejścia, wyjścia. To wszystko działa na chipsecie B860.
Następnie Ethernet. Ethernet 2,5 gigabita. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ na tym chipsecie czasami występują problemy właśnie z kartą sieciową. My tą kartę sieciową uruchomiliśmy. Ona działa bardzo ładnie, natywnie. I zobaczcie, no tutaj, żeby Wam pokazać jeszcze, że na pewno działa. No, jak najbardziej. Szybkość zależy oczywiście od posiadanego łącza. Jest podpięty Ethernet. Wi-Fi tutaj nie mamy, bo nie zdążyłem zainstalować sterowników, ale wierzcie na słowo, iż jest to bardzo prosta sprawa. Następnie grafika Radeon 6800 XT, pamięć, 4 banki obsadzone, wszystkie. Co tu jeszcze? Pełen zestaw portów USB. Tu działa zarówno USB 3.2, USB-C 20 gigabitów. Wszystkie te porty są oczywiście aktywne. I teraz przechodzimy do konkretów. Pewnie zastanawiacie się, jak szybki jest to komputer. I tutaj robimy jeden z najbardziej popularnych testów, mianowicie Cinebench 2024. Najpierw robimy sobie test multicore, potem single core. Wszystko zostanie skrócone, żeby było to bez zanudzania jak najszybciej. Dajemy sobie start. I zobaczcie, iż teraz jaki jest tu wzrost mocy. Od razu jest powyżej 200, 230 i tak dalej. Temperatura około do 90 stopni, tak, to jest dość przyzwoita temperatura. Tutaj ważne jest, że jest to chipset B860M, a więc nie ma możliwości podkręcania tego procesora. On chodzi bez limitów narzuconych przez Intela, limitów mocy, ale jednak nie podkręcamy go tutaj tak na chipsecie Z890. Niemniej pracują tu wszystkie rdzenie, wszystkie wątki i zobaczycie, iż ta moc jest ciągła, ona tutaj nie spada. Grubo powyżej 200, tam 30-50 W jest zawsze właśnie. No i mamy już koniec testu. Zobaczcie teraz tutaj wyniki. Aktualnie jest to w Multicore 2450 i zobaczcie, iż wynik ten w porównaniu z naszym wcześniejszym komputerem Marktą Raptor 2 jest trochę niższy, ponieważ jest to chipset B860M. Natomiast na chipsecie Z890 możemy ten procesor jeszcze podkręcić i osiągnąć tam powiedzmy 2600 punktów, ale to już będą różnice rzędu tam 3-4%. Ale oczywiście przy tym chłodzeniu to nie możemy zamontować większego chłodzenia i tej płycie głównej są to maksymalne wyniki, jakie są do osiągnięcia. I zobaczcie jeszcze tutaj, iż tutaj mamy wynik zrobiony w czasie nagrywania QuickTime Playerem. Wcześniejszy wynik był 2482 bez obciążenia tym nagrywaniem, także taki wynik możemy uznać za całkiem realny. Jak zobaczycie tutaj w zestawieniach, jest to o wiele więcej niż jest w stanie wyciągnąć Mac Pro M2 Ultra i wynik bardzo konkurencyjny z najnowszym M3 chipsetem. Także zobaczcie na te zestawienia i zobaczcie, jaka olbrzymia moc drzemie w tym komputerze. I uruchomimy sobie ten test tutaj Cinebench R23.
I tu będzie to samo, najpierw multicore, potem single core i zobaczymy jak to wyjdzie tutaj. Oczywiście test będzie skrócony jak najbardziej. No tu już widzicie, że procesor od 15 W no zaczyna osiągać już 250 i więcej, czyli jest ta pełna moc. Pracują wszystkie rdzenie na 100% i temperatura no tam aktualnie w granicach nie przekracza 90 stopni. I tu mamy podobną sytuację, to znaczy tak, mamy 39 890 punktów, bez nagrywania w QuickTime to jest 40 310. I tutaj trzeba zaznaczyć, iż osiągi są troszkę mniejsze niż w przypadku Maxtom Raptor 2, o wiele większe niż Ultra M2 Mac Pro, no i konkurencyjne z M3 chipsetem. Także widzicie już, iż jeżeli chodzi o procesor, komputer ten jest naprawdę w czołówce. Jest to jeden z najszybszych dostępnych komputerów pod Mac OS, jaki możecie kupić. I tutaj taki performance test, jest to bardzo popularny Passmark software. On testuje zarówno procesor, jak i pamięć. Tutaj możemy zauploadować te wyniki na serwer Passmarka. No i mamy tutaj CPU Mark 69 904 punktów. Jak sobie sprawdzicie, porównacie z innymi testami tych procesorów na tej stronie, no to będzie to no, sporo powyżej średniej. Grafika tutaj, jak widzicie, jest Radeon RX 6800 XT i zrobimy sobie tutaj sprawdzian tej grafiki za pomocą już Geekbencha 6. Wejdziemy tutaj w GPU i zobaczymy, jakie rezultaty otrzymamy na środowisku Metal. Mamy tu rezultat 249 148, bardzo dobry wynik. Jeżeli sobie porównacie tutaj z innymi kartami jakimiś Apple'a, no to naprawdę jest czołówka. I tutaj na sam koniec tych testów zrobimy sobie jeszcze sprawdzian dysków NVMe programem Blackmagic Disk Speed. To są bardzo szybkie dyski NVMe. My testujemy dysk z Mac OS-em. Zobaczcie, jak to wygląda. No, takie wyniki w rezultacie 6000 MB na sekundę. Są to oczywiście bardzo dobre wyniki, bardzo szybkie dyski. I teraz jeszcze zrobimy sobie testy już na programach, do których ten komputer jest dedykowany, czyli programach do edycji, powiedzmy, wideo, audio. Tutaj będą to dwa programy, Adobe Premiere oraz DaVinci Resolve. Używamy do tego programu testowego Puget Bench, który testuje daną aplikację bardzo dokładnie, większość filtrów, efektów. Wyniki te można sobie potem porównać z wynikami na stronie Puget Bench.
I tutaj te testy będą w całości, bez żadnych skrótów, także po prostu przejdzie to do końca. Możecie sobie zobaczyć właśnie, jak to działa w realu na danym programie właśnie, no w tym wypadku mamy tu Adobe Premiera. I już mamy rezultat 12 945. No to są takie wyniki spodziewane. Trochę lepszy rezultat można uzyskać na chipsecie Z890, ale niewiele lepszy, to jest rzędu tam kilku procent. Tutaj mamy najszybsze rezultaty. Głównie tam podbija ten wynik Nvidia RTX 4090. I tutaj już konkretne jeszcze wyniki, jakie są odnośnie kodowania, dekodowania, użycia różnych filtrów. I teraz przejdziemy do analogicznego testu dla programu DaVinci Resolve, wersja free. I ten test również tak sobie puścimy bez żadnych skrótów do samego końca.
Tutaj wynik końcowy 11 299. No takich rezultatów możemy się spodziewać. Są one porównywalne do Maxtorma Raptor 2 z tym samym procesorem, chociaż troszkę niższe. I widać tutaj, iż zarówno procesor, jak i grafika są w pełni wykorzystane przez te programy. Tak więc wiecie już, iż Maxtorm Ultra 2 jest komputerem szybszym od jakiegokolwiek Maca z chipem M2 Ultra czy nawet M3 Ultra. Teraz przygotowałem dla Was takie zestawienie tutaj, mianowicie podobne komputery. Po lewej stronie mamy Maxtorm Ultra 2 w konfiguracji, która była testowana. Po prawej odpowiednik Maca Pro. I zobaczcie, iż Mac Pro kosztuje tu 50 000, a Maxtorm Ultra 2 10 940, czyli płacicie 5 razy więcej za Maca, który jest wolniejszy. No to po prostu nie ma to sensu. Inna alternatywa, jaką możecie tutaj mieć, no to jest Mac Studio w podobnej konfiguracji jak do Maxtorma Ultra 2. Wydacie tutaj 30 000, no trochę mniej, ale i tak będzie 3 razy drożej niż Maxtorm Ultra 2. Według mnie to też jest bez sensu, no chyba że potrzebujecie naprawdę małego komputera przenośnego, mobilnego. Wtedy ma to jakiś sens. Natomiast na dzień dzisiejszy zakup jakiegokolwiek Maca Studio czy Maca Pro według mnie jest po prostu no nie jest dobrym interesem. Maxtorma Ultra możecie zakupić na naszej stronie maxtorm.pl, ewentualnie na Maxtorm.eu. Tu jest analogiczna strona, ceny są w euro. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć? No oprócz tego, iż cena jest atrakcyjna, to macie tak, lepszy serwis, tańszy serwis, no i możliwość upgrade'u, no to czego nie ma na przykład Mac Studio, a jest bardzo drogie w przypadku Maca Pro. No i cóż, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.